Nie! O nie! Dobrze, czyli tak. Najgorsze, co można zrobić, to nic nie zrobić. Łatwo tak mówić, no. Ale człowiek boi się ośmieszenia. No dobrze, ale lepiej się ośmieszyć i żyć. A da nam pani te plakaty? Jasne? Proszę. Dziękuję. Każdy może wziąć po kilka sztuk i rozwiesić w sąsiedztwie. Dziękuję, że państwo przyszliście i zapraszamy za miesiąc. No, Dzięki. za miesiąc to obiecuję, będzie nas więcej. Do widzenia. No, do widzenia. Do widzenia. Pani dzielnicowa, Tak? bo mnie zdaje się, ktoś chce oszukać. No nie chciałam mówić przy wszystkich, bo to jakoś tak głupio. No rozumiem, ale co się dzieje? Nie, no na razie jeszcze nic, ale... No ale zastawiono na mnie sidła. No to jest właśnie ta metoda na wnuczka. A to właśnie dzisiaj o tym rozmawialiśmy. No właśnie. Ja mam się stać ofiarą właśnie tej metody. No dobrze, no ale dlaczego pani tak uważa? Oj, pani kochana, no. A odwiozłaby mnie pani do domu? No to tu, no niedaleko. Ja pani po drodze wszystko opowiem. No, ale wie pani, ja mam problem z biodrem. No rozumie pani, no starość, nie radość. Jasne, odwiozę. A gdzie pani mieszka? A tu, niedaleko. No. Ja pokażę. Dobrze, Pokażę. Moim zdaniem starsza pani przede wszystkim chciała porozmawiać. Mieszkała sama, miała problemy ze zdrowiem i dokuczała jej samotność. Mamy kilka ran kłutych. Nożem? Moim zdaniem to było coś innego, jakby śrubokręt. Nietypowe narzędzie zbrodni. Możliwe, że sprawcą był mężczyzna. No wiesz, wściekła kobieta też potrafi chwycić za coś, co ma pod ręką. Popatrz na Donata. Nie ma śladów walki. Nie ma siniaków, zadrapań. Jakby się w ogóle nie bronił. Albo znał napastnika. Lub był totalnie zaskoczony. Po sekcji dam ci znać, ile dokładnie jest tych ran i która była śmiertelna. Dobra. Posłuchaj, sprawdź jeszcze sypialnię Donata, dobra? Komisarz Agata Rychlik. Wiem, że dla ciebie to jest trudna sytuacja, ale dla dobra śledztwa muszę zadać kilka pytań. Kumam. Jesteś synem Mariusza Króla, tak? Tak, Sebastian. To ja znalazłem tatę w tym stanie. Jak to było? No, wróciłem z treningu i zdziwiłem się, bo usłyszałem, że tata jest w łazience i się myje. Zdziwiło cię, że ojciec bierze prysznic? Nie, no, bardziej to, że jest już o tej porze w domu. Miał dzisiaj wolne i planował się spotkać z kumplami na piwie. A może był z kimś umówiony w mieszkaniu? Co, że niby sobie sprowadził tu jakąś babę? W życiu. Twój tata był wdowcem. Tak.
Moja mama zmarła, jak miałem 10 lat. A mój tata to jest mega gość. Kocham go. To jest mój najlepszy przyjaciel. Czyli myślisz, że nikogo tutaj nie zaprosił do mieszkania? Nie, już pani powiedziałem, że nie. Mój tata był w porządku. Rozumiem, ale jednak ktoś go zabił i staram się ustalić, kto to zrobił. A ja nie wiem, o co tu chodzi. To wszystko jest pojebane. Sebastian, a jak tu wróciłeś, to drzwi mieszkania były otwarte czy zamknięte? Były otwarte. A jakie to ma znaczenie? Masz coś? Niestety, ani telefonu do Nata, ani laptopa. Czyli mógł być to rabunek. Tak, ale znalazłem takie coś. Co to jest? Jakieś podarte anonimy? Mam jeszcze to. Wyglądałem jak po dragach. Dobra, wyślij to do laboratorium, niech sprawdzą, ja się zajmę tym później w firmie. Twój tata coś brał? Na głowę pani upadła? Muszę zapytać, taka praca. Ja nie wiem, jak ja mam żyć teraz bez niego, no. Proszę bardzo. Częstuj się, kochana, częstuj się. Dziękuję. Co z tym pani wnukiem? Znaczy tym wnukiem oszustem? To jest mój wnuczek, Aruś. Dzisiaj ma 21 lat. Co robi? Studiuje? Co ja tam wiem? 2 lata temu, zaraz po maturze, w świat wyjechał. Powiedział, że chce się czuć wolnym, chce zwiedzać, no. I zniknął. Nie ma pani z nim kontaktu? Nie no, co kilka miesięcy pocztówkę mi przysyła. Ja tu mam w szufladzie pokazać? Nie trzeba. Dobrze, co się z nim teraz dzieje? Odzywał się do pani, tak? Tak, odezwał się. Wczoraj rano dzwonił. I tak powiedział, babciu, pilnie potrzebuję 10 000 złotych. Bez nich będę mieć problemy, pomóż. Tak powiedział. I co, dała pani mu te pieniądze? Nie, no. Najpierw mu powiedziałam, że przecież muszę iść po nie do banku, no. I on ma dzisiaj przyjść po te pieniądze. Dobra, i wypłaciła je pani? Ma je pani w domu? No ale pomoże mi pani, prawda? Kiedy ma przyjść ten wnuk? No, nie powiedział. Ale powiedział, że się skontaktuje. Dobra, wie pani co, zrobimy tak. On zadzwoni do pani, a pani do mnie. Tylko natychmiast. Będzie dobrze. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. A, no właśnie. Technicy sprawdzili te podarte kartki z pogróżkami? Tak. I znaleźli na nich odciski palców. Właściciel był w afisie. To Nathan Lennart. Karany? Tak, za stręczycielstwo i próbę gwałtu. Ale ofiara w ostatniej chwili wycofała zeznania i facet wyszedł na wolność. Co go łączyło z Donatem? Groził mu, szantażował, żądał pieniędzy, w końcu zabił? Być może. Patolog wysłał ci już raport? Wstępny. Rany były głębokie, a każda z nich była śmiertelna. Czyli morderca wykonał wyrok. I wiedział, że syna nie ma w domu. Czas porozmawiać z Natanem. Tak? Tak. No to tak. Stój, pysk! Zostaw mnie! Dobrze ci! To boli! Muszę
ci dobrze, suko! Puść mnie, błagam! Policja! Policja, rzuć to ręce do góry! No, kurwa! Ręce do góry, mówię! Ręce do Diabli góry. was nadali! I to w takim momencie! Sierżant Adrianna Majcher, komisarz Agata Rychlik, komisariat na Gorczaku. Co tu się dzieje? Teraz to już nic, dzięki. Rozwiąż panią. Dowody osobiste, proszę. A jakim prawem? O co wam chodzi? Nakaz macie? Nie jestem potrzebny. Przyszliśmy porozmawiać o tym, co się tutaj dzieje. Niby o czym? To dorośli ludzie są. Każdy robi to, co lubi. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. My tutaj tylko pracujemy. Gówno was to obchodzi, co tu się dzieje. Mamy prawo zatrzymać was na dołku do wyjaśnienia. Ani kochana, po co te nerwy? Wszystko tu jest legalne, to chyba widać, nie? Dobra, pojedzie pan z nami na komisariat, tam porozmawiamy. Ktoś tam jest? Szczur albo kot, chuj wie. Gdzie? Przesuniesz się, czy mam użyć bardziej sugestywnych środków? Przesuń się. Oż kurwa. Ona jest nać pana? Co ty jej zrobiłeś, gnoju? Gnoju? Taka tu przyszła. Nie wiem, gdzie się tak zrobiła. Dziwka jedna. Nadal będziesz mi wmawiał, że tu kręcisz legalne pornole? Do pobitej i nieprzytomnej od przedawkowania narkotyków dziewczyny wezwałyśmy pogotowie. Poszkodowana trafiła na OJOM, a reżyser i producent filmów dla dorosłych do nas na dołek. Do wyjaśnienia, co łączyło go z Denatem zamordowanym we własnej łazience. Jestem profesjonalistą. U mnie grają tylko pełnoletni aktorzy. Mario też lubił przyjść czasami, podupcyć 2 godziny przed kamerą, dostać w pysk, komuś przylać. No ten typ tak ma. Znaleźliśmy u niego narkotyki. Od ciebie? Skąd? Ale coś tam lubił wciągnąć, żeby odlecieć przed kamerą, nie czuć granic, dać z siebie wszystko. A skąd u niego pogróżki? Na przykład. Dorwę cię i jaja obetnę. Jesteś niedorobionym chujem. Wisisz mi kasę. Na każdym są pana odciski palców. Bo ja je pisałem. Było jeszcze kilka innych. Zaraz. O, mam. Hajs ma być jutro, sukinsynu. Jak nie, to zeżresz własne gówno. Widzę, że jest pan z siebie dumny. Bo to są rekwizyty do filmu. Sam wymyśliłem historię, napisałem scenariusz, przygotowałem wszystko. Kupę czasu mi to zajęło, ale wyszło zajebiście. Te groźby to rekwizyty? Mario wcielał się w bogatego szefa. Jego sekretarka zaczyna go szantażować. I on bierze ją w obroty i... w dupcy, także aż wióry lecą. Dostałaś dziera za swoje. Więc Mariusz Król jest aktorem porno. Zgadza się, aktor amator. A jego syn o tym wiedział? Pojęcia nie mam. No, czego się go czepiacie? Mario to porządny facet. Ja też jestem spoko gość. Więc dlatego trzymałeś naćpaną dziewczynę? Na co czekałeś, pytam? Aż dostanie zapaści? Jak dojdzie do siebie, przyjdzie do mnie przed kamerę. A co... O co chodzi z Mario? Tak się ciągle pani o niego pyta. O kurwa. Ja pier... Co się stało? Jesteś zatrzymany do wyjaśnienia. No co, bo pracował u mnie na planie? Doszło między wami do kłótni. I poszło albo o pieniądze, albo o narkotyki. Ustalimy to. Pani lepiej niech się dowie, co w poprzedniej robocie się stało, bo tam poszło na ostro. Konkretniej. Wiem tylko tyle, że się pokłóci. Wkurwiony był wtedy na maksa. Musiało być bardzo grubo. Ja pierdolę, ale go urządzili. Tak? Dobra, już wysyłam. Za 5 minut będą na miejscu. Masz wezwanie na dworcową. Bo? Awantura w barze mlecznym.
Pewnie poszło o rozgotowane ziemniaki, albo przesolony kotlet, albo przepieprzone życie. A ja mam teraz przerwę obiadową. To zjesz później. Raz, Majcher. Smacznego. Zapraszam cię. Proszę, spocznij tutaj. A o co chodzi? Dlaczego pani mówiła, że to jest pilne? Ustaliliśmy kilka faktów związanych z twoim ojcem. Wiecie już, kto to zrobił? Na razie wiem, że on nie spotykał się z kumplami na piwie. A może pani jaśniej? Twój ojciec pracował w branży erotycznej. Jako aktor w tego typu filmach. Nie, no bzdura. Bardzo mi przykro, wiem, jakie to dla ciebie może być trudne. Ale o czym pani w ogóle mówi? Przecież to jest niemożliwe, nie mój tata. I co, i niby dlatego go zabili? Ponoć z kimś się pokłócił. Chodziło o poprzednią pracę. Wiesz coś o tym? No, pracował jako ochroniarz w sklepie, ale się zwolnił. Nie wiem czemu. A pamiętasz adres tego sklepu? Przy Lipowej. Chyba. Sebastian, masz u kogo się zatrzymać? Bo do mieszkania teraz nie możesz wracać. O nie, ja wracam do siebie. I ja więcej nie będę tego słuchał. Sebastian! Sebastian! Cholera jasna, no. Zapłaci mi pani i to razy 4. Proszę pana, ja grosza za to świństwo nie dam. A pan to jest oszust i szubrawiec. Dobra, moja strata, ale niech się pani stąd wynosi i nigdy więcej tu nie wraca. Nie, pan nie będzie mi tutaj rozkazywał. Nie, proszę pana. Nie! Sierżant Adrianna Majcher, komisariat na Gorczaku. Co tu się dzieje? Proszę pani, to nie jest moja wina. Boże, nareszcie. Niech pani zamknie tę awanturnicę. Klientów mi straszy. Nie, to on powinien iść do mamra, dlatego że klientów tutaj truje. Dobrze, spokojnie, po kolei. Najpierw pani. Tak, więc ja przyszłam, zamówiłam gołąbki i nagle patrzę, a tu mucha, wielka, zdechła. No to wołam tego człowieka i mówię, że ja tego świństwa jeść nie będę. Tak, pani przyszła, zamówiła gołąbki, jadła je, wszystko było dobrze. A kiedy został jej jeden, pani znalazła muchę. No dobrze, no ale to i tak się pani należy teraz rekompensata za to. Nie, oczywiście. Tak jak wczoraj i przedwczoraj i 3 dni temu. Ja nie bardzo rozumiem. 3 dni temu zamówiła gołąbki i znalazła włosy. Zażyczyła sobie jako rekompensatę podwójną porcję. Dostała. Przedwczoraj przyszła znowu. Zamówiła gołąbki, a kiedy zjadła już ostatniego, pani w talerzu znalazła karalucha. Bo był wielki, obrzydliwy. Znowu zażądała podwójnej porcji. Zjadła ją ze smakiem. Bo głodna byłam. Kiedy zjadła już wszystko, pani znalazła 2 zdechłe pająki. No i znowu zażyczyła podwójnej porcji. Należało mi się, bo tutaj syf macie. Proszę pani, tu taki brud jest, że ten talerz to po prostu klei się do ręki. Nie, 3 razy dałem się nabrać. Wystarczy. Dobrze, czy to prawda, co ten pan mówi? Była tu pani kilka razy z rzędu? No w zasadzie tak, ale proszę pani, ja swoje prawa znam. No ciekawe, i nadal pani chce tutaj jeść? A gdzie ja mam jeść? Przecież ja biedna emerytka jestem. Przecież ja muszę się liczyć z każdym groszem. Won mi stąd! Pani tu nie zje nawet więcej suchej kromki chleba. O, ciekawe. A przepraszam. A to przepraszam, nosi pani przy sobie? Do mamra z nią. Nie, bo wy nic nie rozumiecie. Nie było wyjścia. Pani Lodzia nie chciała wyjaśnić swojego postępowania na miejscu, więc trafiła do nas na komisariat. Sprawa nabrała oficjalnego wymiaru. Stało się jednoznaczne, że to ona wrzucała te obrzydliwości do talerza. Taka kreatywna. Właściciel baru może wytoczyć pani sprawę i zażądać odszkodowania. Moja noga tam więcej nie postanie.
Ale proszę pani, przecież ja chcę pani pomóc, tylko muszę zrozumieć pani motywy. Ja nie jestem w stanie się domyślić, co panią kierowało. Nic. Prokurator uzna to za działanie z premedytacją, a ja nie będę mogła nic robić. Ale czy pani nie rozumie, że ja działałam w obronie własnej? Przecież moja reputacja jest zagrożona. Jak ja mam stanąć do rywalizacji, jeżeli ja wyjdę z sprawy, proszę pani? Nikt się nie będzie ze mną liczył. Ja będę skończona i proszę pani, wypadnę z gry. Ale co pani mówi? Jaka reputacja? O co pani chodzi, no? No jak to pani nie wie, że tutaj wszyscy mnie znają jako mistrzynię? Nikt nie zjadł tylu gołąbków za jednym razem, co ja. Każdego, kto próbował, to ja pokonałam, proszę pani. A teraz co? Nic. Koniec. Finito. Klops. No dobrze. Ale co z tym wszystkim ma wspólnego bar mleczny? No proszę mi powiedzieć. No ale ja muszę przecież gdzieś trenować. Żołądek nie może wyjść z wprawy, rozumiesz, kochaniuteńka? A tu sponsor mi się wycofał i ja muszę sobie jakoś radzić sama. No dobrze, no ale... No przy pomocy zdechłych much? No bo wtedy musieli mi przynieść jeszcze jedną porcję. A potem w ramach rekompensaty dodatkową jeszcze jedną. I finalnie ile pani zjadła? No 3. 3, no można tak powiedzieć. No. Ale to co teraz będzie? No co będzie? No musi pani porozmawiać z właścicielem baru. Oszukała go pani. Nie ma mowy. Ja przepraszam, że to tak za winklem, ale sama pani rozumie. Nie ma problemu. Mariusz pracował u nas jako ochroniarz pół roku i nagle złapał te małolaty na kradzieży chipsów. Zabrał ją do kanciapy, żeby przeszukać. I? Przyłapałam go, jak ją obmacywał. Jeszcze mam to przed oczami. To było straszne. Nie zgłosiła pani wcześniej tego na policję? Nie wiedziałam, jak się zachować. Wyrzuciłam Mariusza od razu, a dziewczynie zapłaciłam 1000 złotych za milczenie. Czy wcześniej zdarzały się takie sytuacje? Nie wiem, wtedy go nakryłam, ale pojęcia nie mam. A czy pani wie, co się działo z Mariuszem Królem po tym, jak go pani zwolniła? Pewnie znowu kogoś nabrał na tę tkliwą historyjkę o ojcu, który samotnie wychowuje synka. Zaraz, moja pracownica wspominała, że chyba go widziała w tej nowej Galerii Słonecznej w sklepie z ciuchami. No, tam jest duży ruch i dość sporo młodych dziewczyn. Też o tym pomyślałam. Sekundę, dobrze? Majher? Co jest? Sprawdźcie, gdzie ostatnio pracował Mariusz Król. A jakaś podpowiedź? Galeria Słoneczna, sklep odzieżowy, najprawdopodobniej sieciówka. I sprowadź mi menedżera sklepu na komendę. Dobra, jasne. Przecież pani stąd wychodzi. Każdy zazwyczaj wtedy się cieszy. Ja także. Dzielnicowa grozi mi więzieniem. Prokurator może zapukać do moich drzwi. Jestem skończona. Więcej wiary w siebie. Ale ja się z tym pasożytem nie dogadam. Ja nie wyciągnę ręki do kogoś, kto na biedną, samotną kobietę donos składa. Da pani radę, nie pierwszy raz. Ale ja już nie mam siły, panie Sławku. Chociaż marzy mi się tak coś po sobie potomnym zostawić, nasz gorczak rozsławić. No ale zza krat to się nie da. Przepraszam. Czy wy, kobiety, możecie mówić krócej, jaśniej, zwięźlej? Bo ja mało co z tego rozumiem. Nie mam sponsora. Nie mam gdzie trenować.
Nie mam szansy pobić rekordu w jedzeniu gołąbków na czas. Nie mam szansy zapisać się w księdze Guinnessa. Kropka. Trzeba było od razu mówić, że to o te rekordy chodzi. A tam w tym więzieniu to dobrze jeść dają. Nie bardzo. Tylko czarny chleb i czarna kawa. Szlak by to. Skarbie, ale niedługo przyjadę. Tak, zrobimy naleśniki takie, jak lubisz. Obiecuję. Na bank. I obiecuję, że będę przed 7. No, pa. Aha, obiecanki, cacanki, nie? Co ustaliłaś? Denat pracował w sklepie odzieżowym. Menadżerka się nie mogła go nachwalić. Uczynny, miły dla klientów, obowiązkowy. No i najważniejsze. No, zamieniam się w słuch. Odkąd przybył, skończyły się problemy z kradzieżami. Taki był skuteczny. Albo kradzieże były, tylko ich nie zgłaszał. Za to w kanciapie wykorzystywał dziewczyny i cholera wie, co jeszcze z nim tam robił. Albo. Ale to akurat będzie trudno udowodnić. No tak. Denata nikt już przed sąd nie wezwie. Gorzej z jego synem. On tej prawdy nie zniesie. A w emocjach młody człowiek jest w stanie zrobić wiele. Słuchaj, ten morderca wiedział, gdzie mieszka Mariusz Król, nie? Mhm. Pojadę tam, rozejrzę się. Przy okazji sprawdzę, co z tym Sebastianem. Mam nadzieję, że nic złego sobie nie zrobił. A z tobą? Jeńców nie biorę. Ale ciebie wezmę, chodź. Proszę bardzo, pani komisarz. No i tak masz mi chodzić. Otwieraj, słyszysz? Wiem, że tam jesteś! Będę tu stać, dopóki mnie nie wpuścisz! Słyszysz? Nie ruszę się stąd! Halo! Jakiś problem? O co chodzi? Ja nic nie zrobiłam. Szukamy Sebastiana Króla. To tak samo jak ja. Nie odbiera, nie odzwania, nie odpisuje. Nie wiem, o co mu chodzi. Kim on dla ciebie jest? Chłopakiem? A co? Czemu szukacie Seby? Powiecie mi, czy nie? Jego ojciec nie żyje. Ja pierdolę. Nie żyje? Znałaś go? Boże. Czyli go znałaś. Pojedziesz z nim na komendę, porozmawiamy. Halo? Dobrze, jasne, już jadę. Sorry, wzywam patrol, zawiozą was na komendę. Ja muszę lecieć. Zapraszam cię. To była ta starsza pani z wcześniejszej prelekcji, która miała przekazać 10 000 wnukowi. Chłopak się odezwał, czyli oszust miał zamiar przeprowadzić plan do końca. Musiałam natychmiast podjąć się interwencji w tej sprawie. Gdzie jest mój wnusio? Nie ma kasy, więc jest uziemiony. A to nie mógł do babci zadzwonić. I teraz nie może. Depczą mu po piętach. Ja odbiorę hajs, a on wieczorem się odezwie. Zaraz, to ktoś mu grozi? Ja tu tylko robię za posłańca. No i trochę mi się spieszy. To jest jeden. Co? Oszuście, chcesz babcię na kasę nabrać? Jak byłam wczoraj na komisariacie, to mi wczoraj opowiadali, tak się rzuciła! Ratuj, policja! Stój, policja! Czego kurwa ode mnie chcesz? Odrzuć nóż! Bekniesz za napad z bronią w ręku. Ja nic nie zrobiłem. Po prostu pomyliłem mieszkania. Ta? Po prostu inną babcię chciałeś obrabować, co? Chciałem pomóc koledze, a ta stara rura zaczęła mi grozić. Byłam tam, wszystko widziałam i nagrałam, więc przestań wciskać mi kit. Żądam adwokata. Wiesz, czego ja żądam? Idziemy.
Ile tych ran? Zadano mu ich wiele. Jakby ktoś nie wiedział, kiedy przestać. Spostrzegawczy jesteś. Może wiesz na przykład, kto mógł życzyć mu śmierci? To mógł zrobić Sebastian. Sebastian. Jego syn. Dlaczego? On byłby do tego zdolny. No, ale przecież ojciec był dla niego całym światem. Miał tylko jego. Ale on był chory, nienormalny. Kto? Ojciec Sebastiana. Pracował jako ochroniarz w Galerii Słonecznej. I zazwyczaj nie zwracałam na niego uwagi, ale raz złapał mnie i oskarżył o kradzież. A ukradłeś coś? Nie, skąd? On zaprowadził mnie na zaplecze, kazał wyjąć wszystko z mojej torebki, a tam były jakieś majtki. Ale ja ich nie ukradłam, przysięgam. Ale on nie chciał tego słuchać. Co było dalej? Powiedział, że zadzwoni na policję, do moich rodziców, do szkoły. Ogólnie zrobi wszystko, żebym miała przejebane. Chyba, że... Chyba, że co? Chyba, że będę trzymać mordę na kłódkę i on wtedy też nic nie powie. I wtedy mnie zgwałcił. Powiedziałaś o tym komuś? Jakiś czas później zaczęłam się spotykać z Sebastianem. 2 tygodnie temu poszłam do jego mieszkania i otworzył mi Mariusz. Rozpoznał cię? Sprawiał wrażenie, jakby widział mnie pierwszy raz w życiu. Ja nie wiedziałam, co robić, bo bałam się powiedzieć Sebastianowi całej prawdy. Czyli nic nie wiedział? 2 dni temu zauważyłam, jak z tej galerii wybiega jakaś zapłakana dziewczyna. Ona była w moim wieku. Za nią stał ten uśmiechnięty gnój. Wiedziałam, że już tak dłużej nie mogę i musiałam powiedzieć to wszystko Sebastianowi. I jak zareagował? Na początku mnie opierdolił. Powiedział, że wymyślam. Później stwierdził, że wszystko będzie okej. Tylko tyle? Tak. Powiedział coś jeszcze? Powiedział tylko, że potrzebuje kilku dni, żeby to wszystko przemyśleć. Nie miałam z nim kontaktu. Nie odbierał telefonów. Dopiero później napisałam mu, że ja już nie daję rady. I że się pocięłam. Ja... Chciałam się zabić. Ale on przyjechał i zabrał mnie do szpitala. Moi starzy o niczym nie wiedzą. Z rozmowy wynikało, że Denat skrzywdził wiele dziewcząt. Podrzucał im jakieś ubrania i wmawiał, że są złodziejkami. Przerażone milczały. On w oczach świata nadal był porządnym człowiekiem. Wdowcem, który samotnie wychowywał syna. Dla tego chłopaka prawda o ojcu była szokiem. Mógł zareagować bardzo emocjonalnie. No tak, ale gdyby zabił, a potem nas o tym poinformował, to by znaczyło, że działał na zimno. Miał gotowy plan w głowie. No a ja z nim rozmawiałam na miejscu zbrodni. Był przerażony i załamany. Ja mu uwierzyłam. Niby tak, ale o pornobiznesie nic nie wiedział. Ale ja mu powiedziałam.
Dowiedział się ode mnie. Chyba że jest naprawdę bardzo dobrym aktorem. Sporo. Jak na 17-letniego chłopaka. Naprawdę sporo. Dobra, trzeba go jak najszybciej znaleźć. Zlecę technikom, żeby namierzyli go po logowaniu. A może poprośmy o pomoc jego dziewczyna? To się może udać. Cały dzień cię szukałam, co ty wyrabiasz? Zjebałem sprawę, muszę uciekać. Spokój się, powiedz, o co chodzi. Ja nie mogłem patrzeć na niego po tym, co ci zrobił. Rozumiesz? Nie mogłem tego wytrzymać. Przecież gdybym ja wtedy nie przyjechał, no to co by się stało? Seba, co ty zrobiłeś? Ja nie wiem. Nic. Muszę uciekać. Poczekaj, pogadajmy! Poczekaj, Sebastian! Puść mnie! Co ty robisz? Stój, gówniarzu jeden! Stój! Stój! Puszczaj! Stój, policja! Powiedziałam, stój! Sprzedałaś mnie gliną? Dlaczego? Tym zadźgałeś swojego ojca? Dlaczego to zrobiłaś? Dobra, ja to przecież zrobiłem dla ciebie. Idziemy z nim. Idziemy. Powiedz im wszystko! To nie twoja wina, to jego! Spokojnie. Za chwilę dostaniesz coś do jedzenia. Możesz nic nie mówić, masz takie prawo, ale za bardzo sobie tym nie pomożesz, Sebastian. Dziękuję naprawdę, ja muszę zaraz iść. Ale proszę bardzo, praca nie zając, nie ucieknie. No ale wczoraj naprawdę nie powinna się pani tak narażać. On mógł panią ugodzić tym nożem. Ale ja wiedziałam, że ty jesteś tuż obok, ty ślicznotko, ty. Ale ty jesteś policjantką jak marzenie. Nic mi przy tobie nie groziło. Musi mi pani teraz obiecać. Nie. Ja nic obiecywać nie będę. No. Życie pisze własne scenariusze. No ja w ogóle jestem zachwycona, że taka przygoda mi się jeszcze w życiu przydarzyła. No ja swoje, a pani swoje, naprawdę. A, bo wiesz, bo ja założyłam takie konto na tych mediach społecznościowych i ja tam odnalazłam mojego wnusia. No, on jest teraz w Meksyku. A znał tego Huberta, co tu wczoraj był? A nie, to taki tam daleki znajomy. No, wykorzystał fakt, że Aruś chwalił się tymi wyjazdami. No. I koleś sobie wykombinował, że durna babcia nie poskąpi kasy. Dobra, to niech mi pani chociaż obieca. Nie, ja obiecywać już nie będę. Nie, ja mówiłam już. Spokojnie. Niech mi pani obieca, że na kolejny wykład przyprowadzi pani jeszcze kilkoro znajomych. Nie, to zupełnie co innego. A jaki temat pani teraz przygotowała? Porozmawiamy o podpisywaniu umów z akwizytorami i o pożyczkach w parabankach. O, tylko święta, co za nuda, no. Może by pani coś takiego wymyśliła, takiego bardziej akcyjnego, co? No, nam już zbyt wiele czasu nie zostało, to jeszcze wszyscy chcemy coś przeżyć. Do widzenia. Do widzenia, kochanie, do widzenia. Powiedziałem ojcu, że idę na trening, potem na randkę i późno wrócę. Jak to skomentował? Że mam używać kondomów, bo bezpieczny seks jest najważniejszy. Skąd wiedziałeś, że będzie w mieszkaniu? Sam mi to powiedział. Miał poćwiczyć na siłowni, a potem poleżeć z browcem przed telewizorem. Dobra. Wyszedłeś z mieszkania. Co było dalej? Poszedłem na trening
i wróciłem od razu na chatę. Jak wszedłem do domu, to on już był w łazience i brał prysznic. Pokaż. Więc ja wszedłem do łazienki, miałem śrubokręt i uderzyłem. Nie wiem, co się działo. Potem go zobaczyłem, jak leży tutaj cały we krwi. I wszędzie była krew, na moich rękach. Nie pamiętam, co było dalej. Zastanów się. Mamy czas. Umyłem ręce i wyszedłem z mieszkania. Byłem jak w transie. Potem tu wróciłem, rzuciłem torbę po treningu i zawołałem, że jestem. A woda pod prysznicem cały czas leciała. No i wszedłem do łazienki i zobaczyłem go, jak tu leży. Ja wszystkim opowiadałem, że on był najlepszy. A to był psychol. On zgwałcił moją dziewczynę. Ona się chciała zabić przez niego. Rozumie to pani? Ja musiałem go zabić, żeby już nigdy nikogo nie skrzywdził. Dobra, wychodzimy stąd. Tego są starzyści. Ale nie. Lepiej oficera odesłać do rozwieszania plakatów. Drzwi wejściowe do komisariatu, broda. To jest wizytówka naszej firmy. Tak? To trzeba było samemu tłustą dupę ruszyć, grubasie. To pan już sam ze sobą gada? Myślałam, że tylko ja tak mam. To pani, Przyszłam się pochwalić. dzielnicowi są w terenie. Ale nie, ja panu przyszłam się pochwalić. Zakopałam topór wojenny z właścicielem baru mlecznego. Za kratki mnie nie pośle. No, tylko że teraz będę musiała przez 2 miesiące na zmywaku stać, żeby zmyć plamę na honorze. Ale jest szansa na kolejne rekordy. A nie, z tym to będzie chyba problem. Nie przez najbliższe 3 miesiące. Pogadałem w firmie i wykupiliśmy dla pani abonament na obiady XXL. Jak to? Naprawdę? W barze dla tirowców. Wie pani gdzie? Tam takie kafary się stołują. I schabowe robią wielkości normalnie koło od traktora. Nie wierzę, panie Sławku. No, jest jedno ale. Jakie? Te plakaty trzeba będzie na dzielni rozwiesić. Ale oczywiście. Rozwieszę z całą wielką przyjemnością. To co? Walczymy o kolejne rekordy? Obowiązkowo. Tylko wie pani, w tych wywiadach dla prasy to niech pani potem o mnie też wspomni, co? Że tam w trudnej chwili przyszedłem z odsieczą, żeby sobie po mnie tam też jakiś ślad dla potomnych został. Wspomnę. To ja dziękuję strasznie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Wymierzam ci sprawiedliwość w imieniu nas wszystkich. Hej, co, nasza zguba? Twój strój wychodzi. Kurwa. Powiedz matce, że chcę się z nią widzieć. Lepiej dla was, żebyśmy się dogadali. Rzuć to! Rzuć to i na glebę! Zamordowałem człowieka. Słuchaj, co ty? Wkręcasz mnie czy co?